4 km na zachód od Bochni, na prawym brzegu Raby, znajduje się wzniesienie o niepozornej nazwie – Grodzisko. Dziś to tylko fragment krajobrazu. Na pierwszy rzut oka wydaje się być zwykłym polem uprawnym, ale uwaga, znajdują się też tutaj zniszczone starodawne wały. Bo kiedyś było to miejsce o znaczeniu znacznie większym niż sugeruje jego obecny stan, ale przecież działo się to ponad 1000 lat temu. Grodzisko to leży dzisiaj na północnym stoku pasma wzniesień, które ciągnie się od okolic Chełmu aż po Bochnię i wyznacza granicę między Pogórzem Karpackim a Kotliną Sandomierską. Jest to bardzo istotne, ponieważ w tym rejonie znajdowało się wiele starodawnych osad, a Grodzisko Chełm, o którym oczywiście nagrałem osobny odcinek, najprawdopodobniej stanowiło jeden z centralnych ośrodków plemiennych Wiślan. Ale wracając tutaj, to od północy, północnego zachodu i wschodu naturalną barierę stanowiła Dolina Raby i co ponownie bardzo ważne, rzeka ta dawniej płynęła bezpośrednio u podnóża grodu, nie tak jak teraz, w odległości niemal 200 metrów. Dalej od południa i południowego wschodu zbocza opadają stromo ku niewielkiej dolinie z kolejnym mniejszym strumieniem i jedynie od strony zachodniej i południowo-zachodniej teren był łagodniejszy. I właśnie to tam ludzie pogłębiali naturalne obniżenie, tworząc dodatkową linię obrony. To nie był oczywiście przypadkowy wybór miejsca. Tu myślano o bezpieczeństwie. Wschodnia część grodu została jednak w XX wieku częściowo zniszczona, a Majdan, zachodnie zbocze i podgrodzie przeznaczono po prostu pod zwykłą uprawę, co z czasem niemal kompletnie zatarło relikty dawnych wałów obronnych. Tyle mogę powiedzieć ponownie w tym momencie w kwestii szacunku do najdawniejszego dziedzictwa kulturowego Polski. Jak widzicie, z grodu rozciągał się szeroki widok na północ. To było bardzo wtedy istotne na Dolinę Raby, Kotlinę Sandomierską i Puszczę Niepołomicką. Od południa pole widzenia zamykał grzbiet, którym biegła tak zwana później Stara Droga Krakowska. Ale co tutaj jest kolejnym istotnym punktem? W bezpośrednim sąsiedztwie Grodziska występują żyzne gleby, co oczywiście mogło sprzyjać gospodarce. Ale ciekawsze jest jeszcze coś innego, bo około pół kilometra na wschód, w górnym biegu miejscowego potoku, bije bardzo istotne źródło słonej wody. I kto wie, czy już właśnie w czasach plemiennych Wiślan nie zainteresowało to miejscowej ludności, która mogła to wykorzystać w swoich własnych celach, bo tak na pewno już było w czasach późniejszego średniowiecza. A to oznaczało jedno, sól to bogactwo, a bogactwo oznaczało coś, o co warto walczyć i co warto chronić. Zatem gród tutaj dla Wiślan musiał mieć sens i być może stanowił strażnicę lub zaopatrzenie dla głównego grodziska Chełm. Oczywiście nie liczcie na to, że cokolwiek powiedzą wam o tym źródła pisane. Jedynie być może coś o średniowieczu, a resztę możemy tylko wywnioskować. Tyle mogłem powiedzieć na wstępie o tym miejscu. A jak wygląda historia badań właśnie tej lokacji? Grodziskiem interesowano się już w wieku XIX, bo już w roku 1880 jeden z badaczy odnotował istnienie podwójnych wałów i fosy sięgających miejscami aż 5 metrów wysokości, a następni po nim badacze już wykonali pewne plany. Opisywali stan zachowania tego miejsca, zbierali ceramikę, próbowali cokolwiek zabezpieczyć na przyszłość. Przez długi czas nie działo się tutaj nic i wtedy naukowcy wzięli sobie za cel ustalenie chronologii tego miejsca, jak to grodzisko w ogóle mogło być kiedyś rozplanowane, a przede wszystkim do kogo należało i jaką mogło pełnić funkcję. Zatem mówię tutaj o badaniach, które miały miejsce na początku XX wieku, w roku 1901 i 1908, później te w latach 50., aż w końcu druga połowa XX wieku. I te badania najnowsze, czyli te opublikowane na początku XXI wieku. Oczywiście już w tamtym czasie były to tylko badania ratunkowe, prowadzone w momencie, gdy obiekt był już bardzo zdewastowany. Jak widzicie, na szczycie, wysoko ponad doliną rzeki, znajdowało się grodzisko o bardzo nieregularnym kształcie, wyraźnie wydłużone, a samo wzgórze górowało nad okolicą, gdzie jego strome zbocza czyniły to miejsce naturalnym, trudnym do zdobycia. Oczywiście nie było tak zawsze i nie mogło trwać wiecznie i kiedyś musiało się to zmienić. Bo kiedyś, ale całkiem niedawno, wzgórze zostało zniszczone poprzez wybieranie gliny na potrzeby współczesnej nam w miarę cegielni,
A jeszcze większe spustoszenie przyniosły osunięcia ziemi, do których doszło po zakończeniu właśnie funkcjonowania tego wczesnośredniowiecznego grodu. A skutki były bardzo tragiczne. Część umocnień zniknęła bezpowrotnie, a fragmenty wału zostały dosłownie wymiecione z krajobrazu. W tym filmie przyglądnę się natomiast przede wszystkim dwóm ostatnim badaniom. Mówię o nich, bo to one są właśnie najważniejsze w tym przypadku. I one wiele zmieniają. Ruszamy dalej. Cześć wam, w końcu dotarłem na miejsce, sama droga nie była zła, ale odnalezienie miejsca to już jest całkiem inna bajka, droga jest niemal nieoznaczona. Spotkałem miejscowego człowieka, który nie wiedział, gdzie to grodzisko się znajduje, ale to już nieważne. Teraz zabieram was już na sam gród. Zanim archeolodzy wtedy wbili w ziemię pierwszą łopatę, wykonali dokładne pomiary terenu, a więc jak na tamte czasy badania były rzetelne. Oczywiście także i w tym przypadku, jak i w wielu innych badanych kiedyś przez naukowców w tego typu miejscach natrafiono na wiele warstw użytkowania tego grodziska przez setki lat. Były to chaty, jamy oraz mniej przez nich zidentyfikowane zagłębienia w ziemi. Oczywiście masa ceramiki, ale wtedy nie było badań dendrochronologicznych. I na podstawie tej ceramiki powstały pierwsze wnioski, które zostały ostatnio obalone. A jeśli chodzi o same chaty, to nie było ich zbyt wiele, bo tylko 3. 2 półziemianki i 1, uwaga, ziemianka, co może już świadczyć nawet w tak małym grodzisku o zróżnicowaniu hierarchicznym. A oczywiście sam układ wewnątrz grodu był klasyczny dla Słowian zachodnich, bo ziemianki czy półziemianki znajdowały się od wewnętrznej strony wału. Ale co istotne, wokół tego wału biegła ulica, wykonana prawdopodobnie z otoczaków miejscowych kamieni rzecznych, a niestety jeśli chodzi o znaleziska, które mogłyby nam pomóc powiedzieć coś więcej na temat tego grodu, to muszę was rozczarować. Bo w tamtym czasie, ale także i później odnaleziono tutaj głównie po prostu porozbijane naczynia, ale nie tylko, bo udało się też odnaleźć grot, różne szczątki zwierzęce i 2 sztuki noży, ale to wszystko nie jest jakoś charakterystyczne i naprawdę trudno o jakieś konkretne identyfikacje. Do jakich wniosków doszli wtedy badacze? Już w tamtym czasie uznali oni, że miejsce to musiało funkcjonować w 2 różnych okresach czasu. Pierwszy okres, myślę, który najbardziej nas interesuje, przypada na wczesne średniowiecze, a drugi okres już na ten znacznie późniejszy, na czas, kiedy pojawili się już tutaj Piastowie. I oczywiście nie jest to żadnym wyjątkiem dla tych, którzy interesują się tym okresem historii, bo przecież dokładnie identyczne rzeczy miały miejsce w wielu grodziskach w Małopolsce. Kiedyś według tamtych badań istniała tu niewielka osada otwarta, która oczywiście była silnie powiązana z głównym grodem w Chełmie. Bo to właśnie, powiem to jeszcze raz, Chełm pełnił wówczas rolę głównego centrum grodowego dla ludności wiślańskiej w środkowym dorzeczu rzeki Raby. Łapczyca była podporządkowana większemu ośrodkowi. Nie wiadomo, jaką pełniła oczywiście funkcję. Wydaje się nie mieć funkcji religijnej, bardziej gospodarczą ze względu na dużą ilość odnalezionych tutaj szczątków zwierzęcych, a mało militariów. Ale czy na pewno, bo już niewiele później w średniowieczu nieopodal postawiono kościół. A jak wiemy, pierwsze kościoły wtedy stawiano na pogańskich miejscach kultu lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. I o czym mówią te tajemnicze jamy, których archeolodzy nie potrafili jednoznacznie zidentyfikować? Jak widzicie, pytań tylko pojawia się więcej, aniżeli odpowiedzi. Od jak dawna mogli przebywać tu Wiślanie, Słowianie zachodni? Ceramika, na podstawie której możemy to określić, może wskazywać na czas od wieku VI do IX czy X. Natomiast co tutaj jest bardzo istotne, co wyszło dopiero w późniejszych badaniach i nieco wyprzedzam teraz fakty. Pod koniec IX wieku i na początku X doszło do reorganizacji grodu. Nadmienię tylko, że jest to przecież ważny czas konfliktu Wielkich Moraw z Wiślanami. I sam gród dokumentuje dokładnie to, co znamy z innych grodzisk Małopolski. Wszystkie stare grody wiślańskie stopniowo tracą na swoim znaczeniu, a na ich miejscu lub w pobliżu wyrastają nowe, piastowskie centra władzy. Chełm upada, Łapczyca upada, powstaje Bochnia, ale nie będzie dzisiaj o Bochni. Nie bez znaczenia był również fakt, że w okolicy działały warzelnie soli już później w tamtym czasie, co jest pewne, które wymagały ochrony i kontroli.
Gród w Łapczycy mógł pełnić rolę strażnika tego surowca, jednak tak późno jak w pierwszej połowie XIII wieku doszło do dramatycznego zwrotu. Gród został kompletnie spalony i nigdy już go nie odbudowano. Oczywiście nie wiemy dlaczego i po raz kolejny możemy się tylko domyślać kolejnego konfliktu zbrojnego. Pamiętajmy też, że osada ta była połączona z głównym grodem w Chełmie oraz inną, współczesną jej dzisiaj osadą w Targowisku. Wszystkie te miejsca leżały blisko siebie, na jednym pasie wzniesień, ciągnącym się wzdłuż Doliny Raby, co jednoznacznie mówi nam, że musiały na pewno tworzyć wspólny układ. Zatem możemy śmiało przypuścić, że Wiślanie byli tutaj zorganizowani. Jeśli chodzi o sam Chełm, to grodzisko to jest już zaliczane do dużych grodów wiślańskich, bardzo znacznych warowni, które w tamtym czasie pełniły rolę pewnego rodzaju centrów terytorialnych, większych niż pojedyncze wspólnoty lokalne jak tutaj. Zatem być może Łapczyca i okoliczne Targowisko wchodziły po prostu w skład większego okręgu administracyjnego księstwa, funkcjonującego w środkowym dorzeczu Raby, a ten mógł podlegać pod Kraków. Z pewnością musiał to być obszar już wtedy zarządzany centralnie, prawdopodobnie przez lokalną elitę władzy, jeszcze zanim ukształtowały się tutaj później jakiekolwiek struktury państwa Piastów. I to jest bardzo istotne, pamiętajcie o tym, Piastowie byli tutaj potem i później. A prawdziwy rozwój Łapczycy nastąpił, co też bardzo ważne, dopiero potem, właśnie w tej drugiej, młodszej fazie średniowiecza. To wtedy, na początku XI wieku, na wzgórzu powstał ten gród dwuczłonowy, składający się z grodu pierwotnego i przylegającego podgrodzia. Wał już za czasów Piastów był zupełnie inną konstrukcją. Drewniano-ziemną, przekładkową, dodatkowo wzmocnioną pionowymi palami. Jego powierzchnie zostały oblepione gliną, która podczas pożaru, wiemy to, uległa wypaleniu i do dziś zachowała się w postaci ceglastych fragmentów, wtedy tutaj odkrytych. Co można powiedzieć o podgrodziu, którego granice wyznaczały naturalne uskoki terenu? Prawdopodobnie również i ono było pierwotnie otoczone wałem ziemnym. To wszystko trwało ciągle do połowy XIII wieku, kiedy musiało dojść do jakiegoś bliżej nieznanego nam przełomu i dramatu. Gród zostaje spalony. Ślady pożaru są widoczne na całej linii jego wałów. Jest to kres istnienia osadnictwa w tym miejscu. Gród upada i nigdy nie zostanie odbudowany. Nowe badania wyraźnie wskazują, że grodzisko w Łapczycy zostało ogrodzone wałem już znacznie wcześniej niż przez lata do tej pory sądzono. Co więcej, już w trakcie badań prowadzonych w roku 1998 archeolodzy natrafili na rów odwadniający, którego funkcja nie pozostawia większych dzisiaj wątpliwości. Był on elementem przemyślanego systemu odwadniania strefy przywałowej, w ten sposób chroniąc konstrukcję przed podbywaniem przez wody deszczowe i roztopowe. To nie jest ślad przypadkowy, to dowód świadomej inżynierii obronnej, dokładnie takiej samej, z jaką mamy do czynienia w innych grodach wiślańskich, tych większych, choćby nawet w Naszacowicach. Oczywiście później powstał drugi wał. Do jego budowy wykorzystano już rozwaliska starszego umocnienia, wkopując się w ten poprzedni. W tej fazie już zastosowano technikę przekładkową, dobrze znaną z bardziej zaawansowanych konstrukcji obronnych Piastów. I właśnie tutaj pojawia się pytanie kluczowe. Skąd wiemy, że wcześniej istniała osada otwarta i że wcześniejsze badania rzeczywiście były trafione? Odpowiedź oczywiście przynosi po raz kolejny nam tylko i wyłącznie archeologia, ale uwaga, nie ta sprzed ponad pół wieku, tylko ta, która korzysta z postępu nauki. To jest istotne, bo odnaleziono tutaj szczególne naczynie, którego wykonanie i zdobienie jednoznacznie wskazują co najmniej na IX wiek, a więc na okres funkcjonowania już osady otwartej. Co jeszcze bardziej istotne, naczynie to jest starsze niż daty dendro wałów z czasów piastowskich, o których powiem trochę jeszcze później. Zatem w tym momencie nie mamy już do czynienia z hipotezą.
To jest twardy argument. Ludność być może nawet już tutaj gospodarowała w VIII wieku. Badania z drugiej połowy XX wieku natomiast mówią nam, że w tym miejscu najpierw w IX i X wieku była tylko i wyłącznie osada otwarta, a dopiero później, od XI do XIII wieku, powstał gród. Te ustalenia jednak dzisiaj wydają się już przestarzałe, bo nowsze badania mówią całkowicie co innego. Ale na razie są to tylko suche fakty naukowe, bo zapytać tutaj należy o coś zupełnie innego, bo w jakim celu już w IX wieku fortyfikowano tę osadę? Czy mieliśmy tutaj do czynienia z reakcją na zagrożenie zewnętrzne? Czy chodziło już wtedy o konflikt z Wielką Morawą, a może po prostu o narastające napięcia wewnątrz świata słowiańskiego, co wcale nie wydawałoby się takie dziwne, biorąc pod uwagę ich częste wewnętrzne konflikty? Powiedzmy to sobie jasno i wyraźnie i chcę, żeby to wybrzmiało. Sama ceramika, stare metody to zbyt mało, a przez dekady oceniano wszystko niemal wyłącznie na jej podstawie. Historia do wymiany? Ale analiza dendro kilkunastu zwęglonych belek z rozwalisk młodszej fazy wału, pobranych właśnie, jak wcześniej mówiłem, w roku 98, nie przyniosła w końcu jednoznacznego rozwiązania problemu datowania tego grodziska. Wszystko, co wtedy udało się ustalić, to lokalną chronologię stanowiska rozciągającą się plus minus na 55 lat. I zdaniem autora analizy bardzo wysokie podobieństwo krzywych przyrostów świadczy o wycięciu drzew na budowę wału w najbliższym tutaj obszarze, w zbliżonych warunkach środowiskowych, czyli mniej więcej w tej samej okolicy. Zatem porównanie tej lokalnej krzywej z małopolskim standardem dendro ujawniło dwie alternatywne daty: rok 795 lub 888. I trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Na dziś nie wiemy, która z nich jest właściwa. Pomocnicze datowanie radiowęglowe dało wyniki lat 970 do 97, czyli kierujące nas bardziej na końcówkę X wieku. Ale pamiętajmy, że ta metoda jest mniej dokładna, a kalibracje próbek bywają różne. Ale tak czy inaczej, na podstawie tego wyniku możemy mówić o tej dacie z IX wieku jako bardziej prawdopodobnej. Ale czy ktoś dałby sobie za to rękę uciąć? Końcowo zatem nie wiemy, kiedy dokładnie powstał gród, ale można chyba teoretycznie przyjąć, że było to raczej w IX wieku, a jedynym rozwiązaniem tej zagadki może być tylko przyszłość, czyli pozyskanie nowych próbek, które pozwolą nam odpowiedzieć, kiedy dokładnie powstało to grodzisko. Zatem badania muszą trwać, a o stanowisku nie wolno nam zapominać. I teraz w obecnym stanie wiedzy chyba należy przyjąć, że wał powstał tutaj na początku IX lub na przełomie IX i X wieku, a to ze względu na tą właśnie ceramikę. Jednak pomijając już to wszystko, jednego na końcu możemy być absolutnie pewni. Gród ten istniał na pewno przed przełomem IX i X wieku, a osada otwarta najprawdopodobniej z pewnością już w VIII wieku, chociaż jej zasięg i zamieszkiwanie było na mikroskalę. I końcowo pojawia się ostatnie pytanie, które powinno wybrzmieć najgłośniej. Dlaczego nie badamy ponownie innych grodów księstwa Wiślan? Dlaczego uznajemy, iż ta organizacja plemienna nie ma swojego miejsca w historii naszego kraju? Jakby ta kultura była mniej ważna od późniejszej, piastowskiej? I ile jeszcze takich osad otwartych, że tak ją nazwę, okaże się w trakcie postępu badań w rzeczywistości wczesnymi punktami oporu, świadkami zapomnianych konfliktów, o których nie mówią wcale żadne spisane kroniki, ale dowód mamy, bo zawsze mówi ziemia, mówi archeologia. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Czy to jest nadinterpretacją mówienie o księstwie Wiślan? Jak pisał o tym już Metody? O księciu silnym wielce, siedzącym w Wiśle. Czy jest to przesadą? Ja uważam, że nie, bo organizacja wiślańska różniła się od pozostałych plemion. Znacznie większym stopniem organizacyjnym posiadała własną dynastię i wiele dokonań, do których wtedy nie były zdolne inne plemiona. Zapraszam was poniżej do dyskusji, a jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam cię do subskrypcji i łapek w górę. Być może myślicie, że jedna to mało, ale nie jest to prawdą, ponieważ jeśli pojawi się ich tysiące, to zasięgi filmu wzrastają. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia ponownie.